Na filmie Rosja carska świętuje wybuch wojny światowej. W akompaniamencie wiwatów car Mikołaj II nieśmiale pojawia się na balkonie. Jak mówią te słowa hymnu carskiej Rosji, Rosja pragnie silnego i skutecznego władcy. Ludzie wyrażają swoje poparcie dla cara i ojczyzny. Mają nadzieję na szybkie zwycięstwo nad Niemcami. Widzą w tym szansę na zjednoczenie narodu i odnowienie rosyjskiej potęgi. W 1914 roku carska Rosja jest pewna dawno wyczekiwanego triumfu. I have seen things, terrible things. Don't tell me. I don't want to know. I have until July 22nd to make sure that this entire sector is Jew-free. Someone knows we're here. I think we should have faith. Because if we don't, something else will die inside of us too. This scammer will tell the Gestapo that I've been hiding Jews in my house! Przysięga Ireny w kinach od 19 kwietnia po polsku i angielsku. Konkurs. 5 osób wygra bilety do kina oraz 3 książki Szachmat, jak umierali władcy Rosji. Skomentuj, co spodobało Ci się w filmie. W 1916 roku, zaledwie 2 lata od wybuchu wojny, zamiast oczekiwanego triumfu, przyszły porażki i głód. Armia rosyjska doświadczyła wielu klęsk. Jeziora Mazurskie, Tannenberg, fiasko operacji brusilowskiej, która początkowo przyniosła sukcesy. Decyzja cara o przejęciu dowództwa nad armią okazała się katastrofalna. Jego brak doświadczenia i nieefektywność tylko pogorszyły sytuację na froncie. Nadszedł głód i inflacja. Rosja nie toleruje słabych i niezdecydowanych. Na filmie widzimy jedno z ostatnich ujęć cara Mikołaja II przed abdykacją. Wpływ na rodzinę carską cudownego znachora Grigorija Rasputina też jest źródłem skandalów. Pogłębia percepcję korupcji i dekadencji władzy. Problemy kumulują się i prowadzą do gwałtownego spadku zaufania do monarchy. W tym samym czasie niemieckie służby wywiadowcze intensywnie analizują wewnętrzne napięcia w rosyjskim społeczeństwie. Aleksander Parwus, znany również jako Israel Helphand, finansista pochodzenia żydowskiego, przekona niemieckie władze, by dały pieniądze bolszewikom. Berlin liczy na wywołanie chaosu w Rosji i wycofanie się jej z konfliktu. Gdy wybuchnie rewolucja lutowa, Lenin będzie już gotowy. 9 kwietnia 1917 wsiądzie do pociągu w Zurychu i ruszy do Rosji słynnym zapieczętowanym pociągiem, który ma uniemożliwić mu rozprzestrzenianie idei bolszewickich. Zatrzyma się jednak na postój w Berlinie. Widzimy dokument podpisany m.in. przez Lenina i Frau Lenin. Ten dokument oficjalnie upoważnił go do podróży do Rosji. Na filmie widzimy ujęcia z 1917 roku. Chociaż w lutym większość liderów bolszewickich nie jest obecna w Rosji, bolszewicy uprawiają agitację, a ich agenci dołączają do protestów i podsycają niepokoje. Różne czynniki spotykają się razem, by złączyć się w niefortunny dla Romanowów splot wydarzeń. Tak głód,
Zmęczenie wojną, podsycone agitacją, prowadzą do wydarzeń lutowych. Zaczyna się 8 marca od protestu kobiet w Piotrogradzie. Rosja iskrzy. Wzbudzają się tłumy. Idzie nowe. Robotnicy, demokraci, republikanie. Tak upada carska Rosja. Domagając się chleba i końca wojny, kobiety dają impuls do strajków. W kluczowym momencie żołnierze garnizonu w Piotrogradzie bratają się z demonstrantami, odmawiają strzelania do tłumu, dołączają do protestów. Pod presją wydarzeń i rad doradców, przy braku wsparcia wojska, car abdykuje, kończąc 304-letnie panowanie dynastii Romanowów. Kilka miesięcy później rząd tymczasowy ogłasza republikę. Trocki, Lenin i inni działacze bolszewicy pośpiesznie wracają do Rosji. Lenin wzywa do obalenia rządu tymczasowego. Wzywa do przejęcia władzy przez Sowiety. Bolszewicy przy finansowaniu międzynarodowym w nocy z 24 na 25 października przejmują władzę. Jednak rewolucja nie jest jedynie bolszewicka. Narody Rosji z nadzieją spoglądają w przyszłość, wypatrują wolności. Kiedy carskie symbole roztrzaskiwano na kawałki, w Kijowie Rada Centralna proklamowała autonomię. Jednak kiedy bolszewicy rozpętali rewolucję i krwawo zrazili Ukraińców, próbując wzniecić ją na Ukrainie, Kijów proklamował niepodległą Ukraińską Republikę Ludową. Bolszewicy jednak nie chcą niezależnej Ukrainy. W Charkowie proklamują konkurencyjną Ukraińską Ludową Republikę Rad. Chcą zniszczyć aspiracje Ukraińców do niezależności. Tak, upadek caratu i rewolucja jest burzliwym początkiem długiej drogi Ukrainy do niepodległości. Mówi Trocki. Stara carska Rosja była związana żelazną obręczą przemocy i samowoli. Podczas ostatniej brutalnej wojny światowej ta obręcz pękła i rozpadła się, a jednocześnie rozpadła się stara carska Rosja. Wojska radzieckie wyzwoliły Charków. A co z narodem ukraińskim? Chce żyć osobno? W stosunku do sowieckiej Rosji? Bolszewicy nawet nazywają ten alternatywny kraj podobnie do Ukraińskiej Ludowej Republiki. Chcą, by Ukraińcy przeszli na stronę Ukraińskiej Ludowej Republiki Rad. Teraz głównym celem bolszewików jest podważenie legalności URL. Bezkompromisowe zwycięstwo podporządkowane im Ukrainy Radzieckiej. Dlatego wbrew rzeczywistości powtarzają jak mantrę. On хочет дружного, братского союза и неразрывной связи.
Oddziały bolszewików 8 lutego 1918 roku zajmą Kijów. Jednak siły poza kontrolą bolszewików przeszkodzą ich działaniom. 20 marca 1918 Ukraińska Ludowa Republika Rad zostanie zlikwidowana. Jednak cofnijmy się w czasie. Gdy abdykuje car, Ukraina ogłasza autonomię w ramach federacyjnej Rosji. Wywołuje to mieszane uczucia, podejrzliwość Rosjan, rozczarowanie u wielu Ukraińców. Ukraińcy czują się narodem i aspirują do wolności. Dlatego Rada Centralna idzie dalej i niespełna miesiąc później wydaje drugi uniwersał. Definiuje Ukrainę jako republikę z własnymi siłami zbrojnymi, choć nadal w ramach państwa rosyjskiego. Kluczowe jest, że wciąż pozostaje częścią Rosji. Jednak kiedy bolszewicy przejmują władzę w Rosji, Ukraińcy nie chcą ich rządów. Rada wydaje więc trzeci uniwersał i formalnie proklamuje niepodległość Ukrainy i jej oderwanie od Rosji. Na filmie niepodlegli Ukraińcy niosą żółto-niebieskie flagi. By powstrzymać bieg wydarzeń, bolszewicy zwołują Kongres Sowietów w Kijowie. Niewielu Ukraińców się stawia, by ich poprzeć. Dlatego Sowieci zwołują drugi, konkurencyjny kongres w Charkowie. Tam przy pomocy bolszewickich delegatów z Donbasu proklamują konkurencyjne państwo ukraińskie. Na działania bolszewików Ukraina odpowiada bezpośrednio. Wydaje czwarty uniwersał, który formalizuje stworzenie niepodległego państwa. Tą niepodległość uznają Niemcy i Austro-Węgry. Inni będą ostrożni. Na filmie Michał Chruszewski, autor ponad 2000 prac naukowych. Niestety głos się nie zachował. Mimo to odgrywa on kluczową rolę w narodowym uświadamianiu Ukraińców. Przewodniczy też Radzie, wydaje uniwersały i ogłasza niepodległość. Tu na filmie widzimy Niemców w Warszawie. Wkrótce uruchomią siły, które usuną Chruszewskiego ze stanowiska. Niemcy w trakcie I wojny światowej doświadczają ogromnych niedoborów żywności i surowców. Niedobory żywności doprowadzają do głodu i nędzy wśród cywilów. Następuje spadek morale i niepokoje społeczne. Mimo to Hindenburg kłamie. Deutschland steht im 4. Kriegsjahre militärisch und wirtschaftlich unerschüttert. Eine Welt von Feinden hat nicht vermocht, es niederzuringen. Ukraina ze swoimi bogatymi zasobami rolnymi jest postrzegana jako kluczowa w złagodzeniu katastrofalnej sytuacji. Dieses Rätsels Lösung liegt in dem guten Gewissen des deutschen Volkes. Der Kampf ist uns aufgezwungen. Jeder Deutsche weiß, es geht um sein oder nicht sein. Und so leistet an der Front wie in der Heimat jeder fast Übermenschliches. Der Hieb ist die beste Abwehr. Ten cios jest wielowymiarowy. Realizuje kilka celów równocześnie. Państwa centralne i Ukraina podpiszą traktat brzeski. Traktat uzna niepodległość Ukrainy i zapewni jej wsparcie. W zamian Ukraina, będąca spichlerzem Europy, wykarmi głodujące masy niemieckie. Dodatkowo uznanie niepodległej Ukrainy osłabi bolszewików, a finalnie wzmocni pozycję Niemiec na wschodzie. Jednak by mogło do tego dojść, zrealizowany musiał być jeden warunek. Na filmie Pawło Skoropadzki. Podzielona Rada pod przewodnictwem Chruszewskiego stanęła na drodze planów niemieckich. Dążyła do utrzymania niepodległości i suwerenności Ukrainy. Kolidowało to z interesem Niemiec, ich potrzebą eksploatacji zasobów Ukrainy. Dlatego znajdują odpowiedniego człowieka i umieszczają go na odpowiednim miejscu. Skoropadzki, dawny generał carski, powiązany z konserwatywnym establishmentem, łatwiej dochodzi do porozumienia z Niemcami. Po cichu uważa, że jedynie silny związek z mocarstwem da nadzieję na przetrwanie wobec zagrożenia.
a poparcie Niemców pomoże mu zapewnić chwilę stabilności. Na filmie widzimy oryginalne nagranie z Brześcia Litewskiego. Choć wstępne rozmowy skończyły się impasem, a bolszewicy próbowali zwlekać z decyzjami, Niemcy przedstawili im ultimatum i szybko zbliżyli się do Petersburga. Przedstawili traktat jako najlepszą opcję dla bolszewików. I tak pod presją wielu z nich podziela opinię Niemców. Traktat i tak traktują jako tymczasowy. Lenin i inni liderzy bolszewicy zdają sobie sprawę, że dalsze prowadzenie wojny z Niemcami może zakończyć się całkowitą katastrofą. Bolszewicy przyjmują trudne warunki pokoju. Rosja traci na rzecz państw centralnych liczne terytoria: Finlandię, Ukrainę, Polskę, kraje bałtyckie, część terenów na Kaukazie. A wraz z podpisaniem traktatu brzeskiego bolszewicki projekt upada. Niemcy wraz z Ukraińcami usuwają Armię Czerwoną z terytorium Ukrainy. Na filmie Trocki w Brześciu. I tak 29 kwietnia 18 roku z pomocą niemieckich sił zbrojnych Pawło Skoropadzki przeprowadza zamach stanu. Rozwiązuje Centralną Radę i ogłasza się hetmanem Ukrainy. Tworzy autorytarne i konserwatywne państwo, zwane hetmanatem. W ten sposób Niemcy dają Ukraińcom wolność. Na filmie Niemcy wkraczający do Kijowa. Rzeczywistość szybko jednak uderza w hetmana Wszechukrainy. Skoropadzki wspominał spotkanie z kajzerem. Mówił: zostałem ostrzeżony, że nie powinienem rozmawiać z cesarzem o interesach, ponieważ w tej chwili nie ma to znaczenia. Czemu więc teraz, gdy Niemcy osiągnęli swoje cele, miałoby to mieć znaczenie? Niemcy wprowadzają na Ukrainie zakamuflowaną okupację. Stopniowo kontrolują kluczowe aspekty życia. Kontrolują eksport zboża. Lokalna ludność cierpi niedobory i głód. Niemcy mieszają się w sprawy wewnętrzne. Wprowadzają kontrole policyjne, cenzurę. Chociaż teoretycznie hetmanat miał być protektoratem Niemiec, w rzeczywistości jego zależność od Berlina miała charakter okupacji. Ukraina nie była jedyną ofiarą cynicznej polityki Hindenburga. Nie została też jako jedyna wyeksploatowana przez plany Ludendorfa. Ukraina w swojej aspiracji do wolności, w swoim dążeniu do samostanowienia stała się po prostu pionkiem w roszadzie szachowej potężnych mocarstw. Jednak był to jedynie mały krok w kierunku dalekiej podróży, jaka czekała każdego, kto pragnął wolnej Ukrainy. Niemcy wojnę przegrały, a konsekwencją zakończenia ich okupacji stała się utrata ochronnego płaszcza. Klęska państw centralnych w listopadzie 18 roku pozbawiła Skoropadzkiego kluczowych sojuszników. Hetmanat, mimo że wprowadził pewien porządek i stabilność, szybko zyskał reputację reżimu marionetkowego. Ukraińskie grupy polityczne i wojskowe zaczęły organizować się przeciwko niemu. Wybucha powstanie. Skoropadzki abdykuje, chowa się w Kijowie, potem ucieka z Ukrainy. Najpierw do Niemiec, potem dalej. Tak w centralnej i wschodniej Ukrainie po upadku hetmanatu powstaje dyrektoriat. Po lewej Wołodymir Wynyczenko, jego pierwszy przewodniczący. Po prawej natomiast Szymon Petlura, generalny sekretarz spraw wojskowych. Petlura później stanie się główną postacią dyrektoriatu. W tym samym czasie, po rozpadzie Austro-Węgier, niepodległość ogłasza też zachodnia Ukraina. Inaczej niż URL powstaje ona na terenach Galicji. Jest to odrębna siła, inna niż dyrektoriat. Zachodnia Ukraina, określana też jako Galicja Wschodnia, różni się od Ukrainy na wschodzie i w centrum,
jest często skonfliktowana, jednak pomimo tego Szymon Petlura i liderzy zachodniej URL podejmują próby zjednoczenia. Dla Ukraińców symbolem tego jest akt złucki. 22 stycznia 19 roku formalnie jednoczy on oba organizmy polityczne. W ten sposób, wraz z wycofaniem się Niemców i zjednoczeniem z zachodnią Ukrainą, nowo powstała zjednoczona Ukraina budzi się w nowej rzeczywistości politycznej. Lenin. Władza radziecka, niezależnie od prześladowań zwolenników komunizmu w różnych krajach, jest nieunikniona i w niedalekiej przyszłości zwycięży na całym świecie. Wiemy bardzo dobrze, że nadal mamy wiele niedociągnięć w organizacji władzy sowieckiej. Władza sowiecka nie jest cudownym talizmanem. Nie wyleczy nas natychmiast z wad przeszłości, analfabetyzmu, braku kultury, spuścizny dzikiej wojny, spuścizny grafomańskiego kapitalizmu, ale umożliwi przejście do socjalizmu. Umożliwi wszystkim uciskanym powstanie. Będą brać coraz więcej i więcej w swoje ręce. Po zniknięciu Niemców bolszewicy, uważający traktat w Brześciu za narzucony siłą, odrzucają go. I tak, idąc za swoją logiką, ruszają zająć nie tylko Ukrainę, ale wszystkie ziemie na zachód. Bolszewicy rozpoczynają pochód ku światowej rewolucji. Jednak nie są oni jedynym problemem nowo zjednoczonej Ukrainy. Kolejny problem to wewnętrzna wojna domowa. Na filmie widzimy Nestora Machno. Machno stał się znany jako lider tzw. machnowszczyzny, ruchu anarchistycznego i antyautorytarnego, który stworzył wolne terytorium. Region samorządny, funkcjonujący według zasad anarchokomunizmu, objął znaczną część południowej Ukrainy. I tak Machno początkowo współpracuje z bolszewikami, ale szybko popada z nimi w konflikt, jak i z innymi. Działalność Machno, jak i innych liderów prowadzą do fragmentacji politycznej wojskowej Ukrainy, utrudniają skuteczne zjednoczenie. W tym samym czasie na zachodzie, wraz ze zjednoczeniem z Galicją, pojawia się trzeci wróg. Tym wrogiem jest wspierana przez aliantów i wyposażona w nowocześniejszy sprzęt Polska. Polska uznała Galicję za swoje terytorium. Tak samo Ukraińcy zachodni. Zachodnia Ukraina jednak była tworem Ukraińców pod wpływem Austro-Węgier. Przez to ich roszczenia nie były zupełnie takie same jak te w centrum i na wschodzie. Wojna kończy się po serii polskich ofensyw. Polacy ostatecznie wypierają Ukraińców z większości ich terytoriów w Galicji. Jednak zarówno Polska, jak i URL są zagrożone ekspansją bolszewicką. Józef Piłsudski argumentuje, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. Wychodzi z inicjatywą porozumienia. Na filmie wojska polskie zmierzające coraz głębiej na wschód. Petlura jest coraz bardziej otoczony. W tej sytuacji propozycja Polaków wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Petlura staje przed decyzją oddania Polsce zachodnioukraińskich ziem na rzecz większej sprawy. Powie, droga do ukraińskiej państwowości prowadzi przez Kijów, a nie Lwów. Tylko wtedy, gdy ukraińska państwowość zostanie ustanowiona nad Dnieprem i Morzem Czarnym, tylko wtedy będziemy mogli realistycznie myśleć o zjednoczeniu ukraińskich ziem
zagarniętych przez sąsiadów. W ten sposób, mimo krzyków krytyki, mimo oskarżeń o zdradę, Petlura daje Ukrainie szansę na przezwyciężenie impasu. Teraz Polaków i Ukraińców łączy wspólny cel. Armie sojusznicze się jednoczą. Polskie i ukraińskie siły szybko przemieszczają się na wschód. Na filmie defilada po zajęciu Żytomierza. Element zaskoczenia i słabość bolszewickich sił obronnych sprawia, że ofensywa wydaje się niepowstrzymana. Finalnie efektem sojuszu jest zajęcie Kijowa. Na filmie wojska polskie przechodzące przez miasto. Wkrótce odbyła się też defilada. Tadeusz Kutrzeba pozostawił wspomnienia. Pisał: defilada wypadła znakomicie. Oddziały i dywizja ukraińska maszerowały z doskonałą poprawnością przed niezliczonymi tłumami widzów. Zajęcie miasta otwiera przed Polską i Ukrainą nowe możliwości. Na filmie Piłsudski i Petlura po zajęciu Kijowa. Dla rządu Szymona Petlury przejęcie miasta ma duże znaczenie. Potencjalnie może wynieść URL do statusu jedynego reprezentanta Ukrainy. Petlura pisał: w tym czasie naprawa naszych stosunków z Polską mogła nas uratować, dać tam bazę, relacje ze światem i perspektywy. Piłsudski o tym wie. Na tym filmie, nagranym zaraz przed mszą dziękczynną z okazji zdobycia miasta, widać przejęcie na jego twarzy. Piłsudski ma wielkie plany, które chce zrealizować z pomocą Petlury. I może tak przekornie, jakby zwiastując przyszłość, na tym archiwalnym filmie zachował się orzeł w koronie, któremu odłamała się nóżka. Młody rydz śmigły zdaje tu raport Petlurze z zajęcia Kijowa. Przekazanie miasta Ukraińcom miało być kolejnym krokiem w realizacji dalszych wizji politycznych. Z ukraińskiej perspektywy jednak Petlura i jego rząd byli postaciami niejednoznacznymi, a na zachodzie Ukrainy uważano ich za zdrajców. Konkurs. 5 osób wygra bilety do kina oraz 3 książki Szachmat, jak umierali władcy Rosji. Skomentuj, co spodobało Ci się w filmie.